Piotr Czaban, program Czaban robi raban na żywo. Dzisiaj wydanie specjalne, które po prostu musimy zrobić, żeby opowiedzieć wam, co się w tym momencie dzieje na jedynym legalnym przejściu granicznym Polski z Białorusią, a takie działa w Terespolu. I gdy słyszymy te nawoływania, a zwłaszcza prawej strony sceny politycznej, niech idą na legalne przejście, to w kontekście tych nielegalnych przejść na pograniczu polsko-białoruskim, no dobrze, to ludzie cudzoziemcy, czyli uchodźcy, migranci, idą do Terespola i co tam się dzieje? Wczoraj opisywaliśmy na stronie Czaban robi raban wspólnie z Małgorzatą Rycharską dramatyczną sytuację rodziny afgańskiej. 4-osobowa rodzina z dwojgiem małych dzieci. Dantejskie sceny działy się tam na przejściu w Terespolu. Ta rodzina chciała prosić Polskę o ochronę międzynarodową. Niestety to się nie wydarzyło, ale dobrze. Jest z nami Janina Ochojska, znana wszystkim, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, była europosłanka, ale wciąż upominająca się o prawa człowieka, a także Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity Poland, także z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego i co mnie cieszy również z redakcji Czaban robi raban. Cześć Gosiu. Cześć. Witam. Gosiu, to może zacznijmy od takiego krótkiego streszczenia tego, co się wydarzyło wczoraj w Terespolu z rodziną afgańską, jaki był finał tej całej sytuacji, a także co dzisiaj dzieje się również na tym przejściu. Tak, no, mamy dramatyczne wydarzenia, które wydarzyły się raptem w ciągu mniej niż 2 dni. Wczoraj na przejście Brześć-Terespol przyjechała rodzina z 2 małych dzieci, 3-letnim chłopcem, 2-letnią dziewczynką. Rodzina szukała wcześniej ochrony na Białorusi. Przeszła przez cały proces białoruskiego systemu, dostała drugą odmowę udzielenia ochrony i nakaz opuszczenia Białorusi. I oni zgłosili się do mnie już z tym nakazem, już z tą ostateczną datą opuszczenia Białorusi, z aktywną wizą exit, bez której nie można pojawić się w Brześciu, na białoruskim przejściu granicznym. To jest oddzielny temat, że w ogóle po to, żeby spróbować przejść do Polski regularnym przejściem granicznym, jakby musi być wykonanych wiele czynności i większość ludzi nigdy nie będzie miała tej szansy, ponieważ nie dostanie tych białoruskich wiz exit. Oni dostali nakaz opuszczenia razem z wizami exit i musieli opuścić Białoruś. Gdyby tego nie zrobili w tym czasie, to i zostali na Białorusi i byliby zatrzymani, ich dokumenty zostałyby sprawdzone, wtedy najprawdopodobniej siłowo byliby zatrzymani w areszcie deportacyjnym i musieliby czekać na deportację do Afganistanu. Dlatego poprosili o pomoc, dlatego zdecydowali się, mimo tego, że ja im bardzo dokładnie tłumaczyłam, że nikt nie może dać im gwarancji, że Polska będzie zachowywała się zgodnie z prawem. Mamy to doświadczenie prób pomocy ludziom, którzy potrzebują uciekać z Białorusi przez przejście Brześć-Terespol. W tym roku zaczęliśmy to starać się robić od stycznia. Udało się pomóc 36 osobom do dziś, natomiast z tymi osobami, które zostały wypchnięte wczoraj, z tą rodziną afgańską i z 3 młodych osób z Komorów, które zostały wypchnięte dzisiaj rano, 14 osobom nie udało się pomóc. 14 osób, czyli niemalże 1/3 z tych, którym chcieliśmy pomóc legalnie, w sposób jak najbardziej zgodny z prawem. W wypadku każdej tych osób Straż Graniczna była uprzedzana o tym, że te osoby będą prosiły o ochronę. Ich deklaracje z odręcznymi podpisami, dokumenty pokazujące, że mają reprezentację prawną w Polsce, ich historie, ich dane były przesyłane do Straży Granicznej po to, żeby nie było niespodzianek, po to, żeby wszyscy wiedzieli, że właśnie te osoby proszą o ochronę międzynarodową w Polsce i tego dnia będą na przejściu. I mimo tego 14 osób, w tym głównie dzieci i kobiety, tak? Bo z tych 14 osób 5 to są dzieci, w tym dzieci malutkie, takie właśnie po 2-3 lata, 6 to są kobiety, a tylko 3 osoby
nie chcę mówić, że mężczyźni mają inne prawa, ale odnosząc się do tych populistycznych sloganów o mężczyznach, którzy szturmują, tylko 3 osoby z tych 14 to są mężczyźni. 2 z nich to są ojcowie tych wypchniętych dzieci, a 3 to jest młody chłopak, który ucieka przed prześladowaniami z Komorów, gdzie w tym roku w styczniu zostały sfałszowane wybory prezydenckie, były zamieszki na ulicach, wiele osób straciło życie i zostało aresztowanych i ci ludzie uciekają z Komorów, żeby szukać bezpieczeństwa w Europie. I to jest bilans naszych prób, pomocy, realizowania tego postulatu, niech idą na przejście. Wczoraj też, Janko, ty interweniowałaś w tej sprawie, w sprawie rodziny afgańskiej. Do kogo dzwoniłaś? Co się udało ustalić? Czy jest jakaś wola polityczna, by pomagać takim rodzinom jak ta z Afganistanu? Wykonałam dziesiątki telefonów. Najpierw dzwoniłam do różnych osób ze Straży Granicznej. Rozmawiałam z generałem, teraz nie pomnę nazwiska, w każdym razie on jest komendantem nadgórzańskich sił Straży Granicznej. Każda z tych osób zapewniała mnie, że w Polsce dochowuje się prawa, że absolutnie wszystkie te osoby, o których mówiłam, bo mówiłam zarówno o tej rodzinie afgańskiej, jak i o tych 3 osobach z Komorów, że wszystkie te osoby zgodnie z prawem będą mogły złożyć wniosek, jeżeli oczywiście chcą, i zostaną potraktowane zgodnie z prawem. Oczywiście tak się nie stało. Ja od Małgosi otrzymywałam kolejne komunikaty o tym, że już ich wypchali, że już są na Białorusi. Próbowałam dodzwonić się do jakichś ważnych osób. Rozmawiałam z Hanią Machińską, która z kolei rozmawiała z profesorem Duszczykiem, ale od profesora Duszczyka usłyszała, że on ma takie informacje, że wszelkie zasady dotyczące przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową są zachowane i że on ma wiadomości z granicy, że wszystko jest w porządku. No tylko wiadomo, co będą komunikowali panu ministrowi ludzie, którzy mu podlegają, tak. Ale okazało się, że minister Duszczyk tak naprawdę on już się nie zajmuje tymi sprawami i że jest to pan minister Mroczek. Więc udało mi się dodzwonić do ministra Mroczka. Muszę powiedzieć, że to była rozmowa bardzo dla mnie deprymująca. Ja miałam wrażenie, że rozmawiam z urzędnikiem pisowskim. Zresztą to mu powiedziałam. Skracając tę rozmowę, która trwała dosyć długo, to on mnie przekonywał o tym, jaka jest potrzeba obrony granicy, że on ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo granicy, że to jest jakby najważniejsze. I przytoczył przykład młodego człowieka, który zginął, żołnierza. Ja mu powiedziałam, że to jest nie fair, że przywoływanie tej śmierci w takim momencie, kiedy to nie ma nic ze sobą wspólnego, tak? To w ogóle było w innej części granicy. Tutaj mamy legalne przejście. No ale on twierdził również, że oni udzielają bardzo dużo zezwoleń, przyjmują bardzo dużo wniosków o ochronę międzynarodową i że on wie, że ta rodzina nie chciała składać wniosku o ochronę międzynarodową i że udała się w kierunku Białorusi. Ja mówię, panie ministrze, no jak to jest możliwe, że rodzina z 2 małych dzieci
stara się o tę wizę, która tak naprawdę no, albo przejdą, a jak nie przejdą, no to grozi im to, o czym mówiła przed chwilą Małgosia. I jak pan sądzi, po co oni przyszli na tą granicę? Po co przyszli na to legalne przejście? No, proszę pani nie rozumie polityki migracyjnej, tutaj do kraju próbuje się dostać bardzo dużo ludzi, my musimy chronić, no i tego typu rozmowa. Pan minister Mroczek, sam fakt, że przytoczył taki przykład i to, w jaki sposób w ogóle mówił o migracjach, absolutnie go dyskwalifikuje do zajmowania się. On zajmuje się, tak mówiąc dokładnie, nie migracjami, tylko sprawami personalnymi Straży Granicznej i odpowiada jakby za to, co ci ludzie robią, tak? No więc ja go poinformowałam, co jego ludzie zrobili, no ale on mówi, to on nic o tym nie wie, żeby coś takiego się wydarzyło. Według niego Straż Graniczna dopełnia swoich obowiązków i tak dalej. Zadzwoniłam do pana ministra Siemoniaka, ale już było po wszystkim, tak, już nic nie można było zrobić. Powiedziałam panu ministrowi, co dzieje się na granicy, że jest bezprawie i że no, ja bym chciała, tak, żeby rząd, który wybraliśmy, tak, żeby przestrzegał praw człowieka, nie łamał praw człowieka, no i że ja informuję go, tak, o tym, że właśnie zostały złamane podstawowe prawa człowieka i że zabroniono tym ludziom złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Pan minister obiecał mi, że będzie rozmawiał z ministrem Mroczkiem i Duszczykiem, ale nie mam dalszego ciągu. Pan minister tylko mnie poinformował, że on poinformował odpowiednie służby. No i jeżeli rodzina afgańska dostanie jeszcze raz tę wizę, co jest tak naprawdę się nie wydarza, ale jeszcze no, jest jakieś 5% na cud, który może mógłby się wydarzyć, no to mam nadzieję, że już wtedy ta rodzina przejdzie. Tak? Mnie zaskakuje to, że dzieje się to na legalnym przejściu i te sceny też widzą ludzie, którzy są tego świadkami. I że dzieje się to w Polsce, dzieje się to w moim kraju. Ludziom, którym należy się taka ochrona, albo można sprawdzić to, tak? Można nawet ich dać do ośrodka zamkniętego, co jest bezprawne. I teraz rano ja słyszę, że Straż Graniczna wydała komunikat, że ta rodzina, ci Afgańczycy nie chcieli złożyć wniosku o ochronę międzynarodową. Po prostu, czy my wracamy do państwa PiS-u? Bo ja takie informacje słyszałam tak przed październikiem 2023, kiedy mówiono o białe, a było czarne. Tak? I dzisiaj jest tak samo. Ktoś mówi białe, chcą złożyć, a ktoś mówi nie, czarne. Tutaj w nawiązaniu właśnie do tej historii, która nas tak bardzo poruszyła, do historii rodziny afgańskiej. Jeszcze wczoraj, gdy Małgorzata Rycharska, Gosia, tutaj relacjonowała i na swoim Facebooku, i na stronie Czaban robi Raban to, co się działo wczoraj na przejściu w Terespolu w sprawie rodziny afgańskiej, ja w tym samym czasie wysłałem pytania o tę sprawę do Rzecznika Głównego Straży Granicznej. Przypomnę pytania. Opisałem na wstępie
o jaką sytuację, o jaką rodzinę mi chodzi. No i pytam, jak ta sytuacja wyglądała z państwa strony, ze strony Straży Granicznej, dlaczego odmówiono przyjęcia wniosku od rodziny afgańskiej, czy wobec cudzoziemców były używane środki przymusu bezpośredniego, dokąd Afgańczycy zostali przewiezieni. Po kilku godzinach dostałem odpowiedź od rzecznika, który przekierował mnie do rzecznika prasowego Straży Granicznej, ale nadburzańskiego właśnie oddziału. Przesłałem te pytania i zadzwoniłem telefonicznie do rzecznika właśnie z tego nadburzańskiego oddziału, mówiąc, że właśnie do pana wysłałem pytania w sprawie przejścia w Terespolu, w sprawie sytuacji związanej z rodziną afgańską. Otrzymałem od głównego rzecznika Straży Granicznej informację, że to pan ma mi odpowiedzieć właśnie w tym nadburzańskim oddziale, więc proszę zajrzeć do skrzynki mailowej i udzielić mi odpowiedzi. I pan rzecznik powiedział, że tak, ja takie odpowiedzi dostanę. Nie dostałem i stało się to z kolei to, o czym powiedziała właśnie przed momentem Janina Ochojska. Straż Graniczna wydała lakoniczny, krótki komunikat, nie odpisując na przykład na moje pytania dziennikarza, na które powinna, ma obowiązek odpowiadać na takie pytania o okoliczności tej sytuacji. A w tym krótkim, lakonicznym komentarzu przypomnę dokładnie, jaka była odpowiedź, bo to też jest ważne, żebyśmy trzymali się tych faktów. Jak wspominałem, pytam o okoliczności, co się wydarzyło z tą rodziną, a tutaj była informacja w komunikacie Straży Granicznej, że w odniesieniu do pojawiających się publikacji, to tych naszych Gosiu, bo chyba nikt poza nami medialnie o tym nie pisał, informujemy, że dziś na drogowym przejściu granicznym w Terespolu do odprawy zgłosiła się 4-osobowa afgańska rodzina. Cudzoziemcy nie byli uprawnieni do przekroczenia granicy, a Afgańczycy nie wnioskowali o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zostali zawróceni i opuścili terytorium Polski. Nic o dantejskich scenach, nic o szarpaninie, nic o tym, że zdesperowany ojciec tej rodziny, ojciec tej dwójki dzieci, mąż, widząc jak traktowana jest jego rodzina, wyciągnął kluczyki z auta Straży Granicznej, gdzie się po prostu wyrzucił, chcąc w ten sposób opóźnić wywózkę na Białoruś. Tak dobrze to zrozumiałem, Gosiu? Ja może powiem tutaj właśnie to przede wszystkim nie mogę ustać tego kłamstwa, tego, że publicznie Straż Graniczna się nie boi tego powiedzieć. Oni po prostu kłamią. Myśmy mieli łączność z tą rodziną cały czas i wysyłali lokalizację, live location, gdzie są konkretnie, wysyłali zdjęcia z trasy i nagrania i na bieżąco relacjonowali, co się dzieje. I oni wjechali do Polski przed 8 rano. O 8 dostałam miejsce na mapie, gdzie są, i oni byli już głęboko w Polsce. Dalej niż te grupy, niż te osoby, które wcześniej były wypychane w pierwszym checkpoincie. To przejście składa się z 3, już to kiedyś tłumaczyłam, z 3 takich miejsc. Jest białoruski ten checkpoint, ten punkt kontrolny, gdzie sprawdzane są te wizy exit, natomiast później jest polski, na moście, pod koniec mostu, i drugi jest już za mostem, tam gdzie widać już budynki, widać parking, i tam to jest ten ostatni moment, do którego dojeżdża samochód. Oni muszą się poruszać taksówką, ponieważ to przejście jest samochodowe lub kolejowe, nie wolno im iść na piechotę przez most, dlatego muszą wjechać taksówką. I z tego miejsca, które teraz pokazujesz, wczoraj o 8 rano zaczęli pisać, że dzieje się coś złego, że im grożą, że mówią, że mają zawracać na Białoruś. I od tego momentu do momentu wypchnięcia ich na białoruską stronę minęło jakieś 5–5,5 godziny. To wszystko trwało tak długo. I oni wielokrotnie prosili o ochronę. Mieli ze sobą, to jest też ważne, mieli ze sobą oryginalne pełnomocnictwa udzielone Darii, prawniczce, mieli oryginalne podpisane ręcznie deklaracje chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową. Zdjęcia tych dokumentów Straż Graniczna dostała dzień wcześniej i prosili o ochronę międzynarodową. I wtedy, gdy zaczęły się dziać te sceny, kiedy oni najpierw zostali wypchnięci do tego punktu, który tutaj widać, to jest początek mostu, i tam wyszli z tego samochodu, zaczęła się ta szarpanina.
ojciec tych dzieci został złapany za ucho, no on nagrywa potem taki czerwony ślad, który ma i był szarpany po prostu, nawet nie wiem jak kto. No, ten mężczyzna był szarpany za to ucho po to, żeby wsiadł do samochodu. Kobieta, mama tych dzieci była szarpana, dzieci tak samo wpychane. Jedno z tych dzieci w tej samej całej szamotaninie, nie wiem, próbowało wyjść przez okno, gdy dorośli byli szarpani, upadło na asfalt, ta dziewczynka 2-letnia. I po prostu dzwonili do mnie wtedy, ja słyszałam te krzyki, słyszałam płacz tych dzieci. To nie jest zmyślone, to jest nagrane. Mam ich głosówki, nagrywane wprawdzie po persku, bo byli już w takim strachu, z płaczącą tą panią, z płaczącymi dziećmi, ich wiadomości, proszę pomóżcie nam, oni nas wypychają, każą nam wracać. No i później, po tej scenie, jak ten mężczyzna zobaczył, jak została potraktowana jego córka, jak została potraktowana jego żona. Zresztą jeszcze wczoraj wieczorem, żeśmy rozmawiali, on to bardzo szczegółowo opisał i mówił, ja bym zniósł to, co oni zrobili mi. To już nieważne, co oni zrobili mi, ale jak oni potraktowali moją żonę i moje dzieci, to ja tego znieść już nie mogłem. I on wyszarpnął nie z samochodu Straży Granicznej, tylko z tej taksówki. Wyszarpnął kluczyki ze stacyjki i je przerzucił przez most. Wyrzucił je w takim akcie desperacji, żeby ten samochód nie był zawracany. Dlatego później, jak oni dzwonili, po tym wyrzuceniu zadzwoniłam, też mam to nagrane, z tłumaczem, który tłumaczył na polski to, co oni mówią. Dlatego ta mama z dziećmi siedzi na krawężniku, ponieważ Straż Graniczna poszła szukać tych kluczyków. Zeszli, to chyba nie było nad wodą, tylko na tym kawałku, który jest jeszcze nad lądem, próbowali te kluczyki znaleźć. Oni zyskali trochę czasu. To był ten moment, kiedy wszyscy żeśmy wszędzie wydzwaniali, Janka wydzwaniała, Hania Machińska wydzwaniała, prawniczka wydzwaniała. Jeszcze liczyliśmy na to, że dopóki są w Polsce, to jeszcze może uda się uzyskać tą zgodę, żeby ten wniosek był przyjęty. Natomiast po pół godzinie Straż Graniczna przyjechała samochodem. Zdjęcie ze środka tego samochodu widać. To jest jakaś, nie wiem, ciężarówka, półciężarówka, nie znam się na tym, ale widać wnętrze tego samochodu z grupą strażników granicznych i tę rodzinę do tego samochodu wepchnęli. Zmusili ich do tego, żeby wsiadli o 12:30 kilka. Oni napisali do mnie, zmusili nas do tego, żeby wsiąść do tego samochodu. Ja pytam, w którą stronę jedziecie, jeszcze trzymając się ostatniej nadziei, że być może jednak oni jadą w kierunku Polski i że ich przewożą tylko, no bo znów oni nie mogliby przejść nawet tych kilkuset metrów na piechotę po moście, ale nie. Jechali w kierunku wschodnim, odwieźli ich na Białoruś. Tak, Janko, ciężko to skomentować. To po prostu niewyobrażalne, co musiała przeżyć ta rodzina i też co ty, Gosiu, będąc cały czas na łączach, w kontakcie z tą rodziną, musiałaś przeżywać. Trudno nawet było podjąć decyzję o tym programie ze względu na emocje, jakie też i tobą targają, ale Janko, jak to ocenić? Co o tym można powiedzieć? Bo to jest... No, słuchaliśmy tego w Usnarzu, a są na Białorusi. PiS oszukiwał ludzi, mówiąc, że ci, którzy byli w Usnarzu w 2021 roku byli na Białorusi, nie można im było pomóc, co też było kłamstwem, bo strażnicy graniczni, których spotkałem w Usnarzu 17 sierpnia, przyznawali się do tego, że za własne pieniądze kupowali produkty, odzież i przekazywali tym ludziom. Tak samo też wtedy zarejestrowałem to, jak były przekazywane dary od mieszkańców Usnarza dla wówczas otoczonych przez Białorusinów i Polaków, Afgańczyków i Irakijczyków w Usnarzu Górnym. Później cały czas słyszeliśmy, dlaczego są w tym lesie, piszą się sami na to, niech idą sobie na legalne przejścia, ale pamiętamy aferę wizową i wiemy, że cały czas pracuje komisja specjalna poselska w sprawie właśnie tej afery wizowej. Tam cały czas wychodzą różne kwiatki. Ci, którzy mieli pieniądze, mogli sobie po prostu wykupić wizę i wjechać na takiej wykupionej wizie do Polski, ale ci, których nie było stać na to, ci, którzy dali się zwabić Białorusi, Rosji i obietnicą, że dotrzecie spokojnie do Europy Zachodniej, później
przeżywali szok i nadal przeżywają, widząc, co się dzieje na pograniczu w lesie. Są bici, maltretowani zarówno przez białoruskie służby, ale niestety to samo dzieje się w Polsce. Za właśnie tych nowych rządów Donalda Tuska całkiem niedawno została podpisana ustawa o możliwości strzelania do ludzi bez ponoszenia specjalnie za to konsekwencji, nawet jeżeli użycie tej broni byłoby niezgodne z procedurami i wcześniej, przed wprowadzeniem tej ustawy, funkcjonariusz używający w sposób nielegalny broni byłby ukarany, ale teraz to się zmieniło. O tym też jeszcze będziemy mówili. Słyszeliśmy tutaj relację Gosi, relację Janki, która dzwoniła do najwyższych osób w państwie, prosząc o to, żeby nikt tak nieludzko nie traktował tej afgańskiej rodziny. Jednak chyba to jest to, tak naprawdę to jest to, Janko, o czym powiedziałaś w pierwszej rozmowie, którą miałem okazję z tobą nagrać, że my generalnie jesteśmy narodem ksenofobicznym, że my się godzimy na to, żeby te mniejszości, różne mniejszości, ale w tym wypadku chodzi o cudzoziemców, o ludzi z państw arabskich, z Afryki, my się godzimy na ten taki rasizm, na to, że po prostu to się dzieje gdzieś dalej od nas. Jesteśmy straszeni tym ściekiem dehumanizującym cudzoziemców i po prostu my, jako ludzie, jako społeczeństwo, jako naród, dajemy zgodę na to, by taka rodzina z Afganistanu po prostu została wywalona. Ja jeszcze dzisiaj nie zdążyłem otworzyć różnych tych mediów ogólnopolskich. Nie wiem, czy wszystkie media trąbią, grzeją tym tematem, czy to jest numer jeden, czy gdzieś jest na belkach, na paskach mowa o tym, że rodzina z 2 małych dzieci została wyrzucona na legalnym przejściu w Terespolu i potraktowana w taki sposób, w jaki opisuje to Gosia, która była w bezpośrednim kontakcie z tymi ludźmi. Czy media po prostu milczą i zajmują się, nie wiem, tym, że oczywiście pada deszcz, mamy zmiany klimatyczne i na tych wybetonowanych miastach, na tych wybetonowanych chodnikach płyną rwące potoki po ulewnych deszczach. Oczywiście to jest ważny temat, ale życie ludzkie to co? Ma mniejszą cenę? Janko, jak to wszystko objąć rozumem i sercem? Znaczy ja nie widzę żadnego światełka w tunelu i pewnie ciężko będzie nawet powiedzieć coś pocieszającego z twojej perspektywy. Ja po rozmowie z ministrem Mroczkiem naprawdę nie chcę powiedzieć, że popadłam w depresję, ale cały czas to we mnie jest, tak? Ja rozmawiałam z Małgosią i też czułam jej przeżycia związane z historią tej rodziny afgańskiej. Ja nie mogę się pogodzić z tym i jeszcze gdzieś mam jakiś taki procent nadziei, że może uda się tych ludzi uratować. Ale wiecie, najgorsza jest taka bezsilność. Co z tego, że ja mogę dotrzeć telefonem do najwyższych osób w państwie, kiedy to i tak niczego nie zmienia. Ja postanowiłam, że przypomniałam sobie nazwisko tego generała, generał Szcząchor, i złożę doniesienie do prokuratury o niedopełnieniu obowiązków, ponieważ pan generał wiedział o tej sytuacji, rozmawiał ze mną, kłamał, że wszystko będzie w porządku, że będzie zgodnie z procedurami. No i okazało się, że obietnice pana generała są nic nie warte. Próba dotarcia do osób, które są wyżej, które na przykład zarządzają, tak, panem generałem Szcząchorem, no okazuje się beznadziejna, bo pan minister Mroczek jest, jak najkrócej mówiąc, rodem z PiS-u. I nie ukrywam, że ja też próbowałam trochę wpłynąć tak na uczucia tych ludzi, tak? Powiedzieć im, że to jest rodzina, że malutkie dzieci, że no niech sobie wyobrażą, co to będzie, jak zostaną deportowani do Afganistanu, ten człowiek zostanie zabity. Ale ja miałam takie poczucie, że w ogóle ich nic nie rusza. Nie chcę ich oceniać. Ocenią, mam nadzieję, że urzędnicy państwowi w końcu kiedyś ich praca zostanie oceniona
i że poniosą prędzej czy później konsekwencje swoich czynów. No ale niemniej ta rodzina, tak, Małgosiu, oni koczują nadal gdzieś na Białorusi. Jaka jest teraz ich sytuacja? Oni się już przenieśli do miasta. Wczoraj po prostu ten taksówkarz ich zostawił na poboczu i oni nie mogli znaleźć sposobu, żeby się dostać. To jest jednak kawał drogi od Brześcia, żeby się dostać z tymi rzeczami. Oni mieli ze sobą wszystkie rzeczy, tak? Wszystkie bagaże. Oni po prostu uciekali z Białorusi. Wierzyli w to, że mają prawo, że to jest zgodne z prawem, że im się uda. Mieli trudność, dopiero bardzo późno wieczorem udało im się dojechać do Brześcia, są gdzieś tam teraz w jakimś hotelu. No są w pułapce, bo tak naprawdę nie mają szans, tak? Będą próbować, no bo nie mają wyjścia, ale czy im się uda, tak jak powiedziałaś, 5%, może nawet mniej na to, że te wizy powtórnie dostaną, bo te wizy są jednorazowe, tak? I w wypadku ludzi z byłych republik rosyjskich, którzy wielokrotnie byli na przejściu odpychani i jeszcze raz próbowali, ale dlatego, że oni mogą poruszać się po Białorusi bez wiz exit, tak? Dlatego mogli podchodzić 10-15, te wszystkie historie z Terespola znane o Czeczenach, którzy tam wielokrotnie próbowali. Natomiast ludzie z Afganistanu, z Syrii, z Jemenu, z krajów afrykańskich mają wielką trudność, żeby te wizy exit otrzymać, ponieważ są zmuszani do tego, żeby wykupywali bilety do krajów pochodzenia. Jedna z dziewczyn, tak, no ja mówię o tych 36 osobach, które przeszły i tych 14, które zostały odepchnięte. Natomiast ludzi, którzy próbowali zdobyć te wizy exit, było wiele więcej. I oni siedzą, albo już są deportowani, albo cały czas próbują je uzyskać i słyszą, że muszą kupić bilety powrotne. Jedna z historii sprzed kilku tygodni, dziewczyna w wysokiej ciąży została zmuszona przez Urząd Imigracyjny Białoruski do kupna biletu do kraju pochodzenia i odprowadzana na lotnisko. I tak to wygląda, czyli prośba o wizę exit może się właśnie tym skończyć, może się skończyć albo takim przymuszeniem. Te wizy w wypadku innych osób były wydawane dzień przed wlotem, ludzie musieli mieć ten bilet w ręku i paszporty były wydawane dosłownie w momencie, gdy już trzeba jechać na lotnisko i urzędnicy odwozili na lotnisko i przymuszali do tych tak zwanych dobrowolnych powrotów, tak? Bo na tym to polega. To są takie techniki pozbywania się lub jak w wypadku historia z innymi osobami, którym się w końcu udało, ale których Straż Graniczna próbowała wypchnąć tak samo. Ojciec 11 czy 12-latką z Afganistanu. Walczyli tam również bardzo długo, w końcu weszli. Natomiast mama tej dziewczynki i młodsze dziecko, synek, zostali złapani na Białorusi podczas łapanki i siłowo deportowani do Afganistanu. Więc w ogóle ja nie wiem, jakby z tego, co Janka mówisz, jak referujesz swoją rozmowę z ministrem Mroczkiem, mnie paraliżuje to zdanie, w którym on mówi, że przecież tyle zgód wydają, przecież tyle tych procedur się rozpoczyna. Czyli on opowiada o tym, że ludzie, którzy proszą w lesie, że wielu z nich udaje się rozpocząć procedurę. Czyli jak to rozumieć w kontekście rodziny z 2 małych dzieci? Czy on sugeruje, że oni powinni iść do lasu z tymi dziećmi i że wtedy mieliby szansę na to, żeby ich wniosek został przyjęty? Oni zrobili wszystko zgodnie z prawem. Wszystko. Wszystko zgodnie z tymi populistycznymi sloganami idźcie na przejścia. Nie ma żadnych przejść, jest jedno przejście. Zrobili wszystko, co trzeba. Zrobili wszystko z dbałością o to, żeby udowodnić, że potrzebują ochrony, żeby przejść to przejście zgodnie z prawem, żeby nie narażać swoich dzieci. I zostali przez nasz europejski, uśmiechniętą Polskę wypchnięci w Terespolu. Mi się to w głowie nie mieści. I to jest trzecia grupa, bo jeszcze tak jakby dzisiaj ta trójka, wczoraj ta rodzina, a kilka tygodni temu znowu Afrykanka pojedyncza. I w wypadku wszystkich tych osób, one po prostu w momencie wypychania dzwonią, nagrywają, krzyczą, płaczą. Ja to wszystko mam. Nie można powiedzieć, że ktoś nie chciał.
Tamta dziewczyna po prostu wyskoczyła z taksówki i próbowała uciec przed tym wpychaniem. I dzwoniła do mnie i po prostu płakała. Płakała, że ją wypychają. I błagała, żebyśmy coś zrobili. I to jest tak, Gosiu, jak mówisz, że ten system, tak, że ten system, po pierwsze, że ta afera sama wizowa i to, co się dzieje na przejściu jedynym działającym takim drogowym z Białorusią, powoduje, że nasz rząd, nasze służby dają wyraźnie do zrozumienia cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom, ludziom, którzy uciekają z państw ogarniętych wojną i biedą. Tędy nie przejdziecie, no to co? Oni zmuszeni do uciekania ze swojego państwa, oni pójdą do lasu. Oni pójdą do lasu. I też trzeba przypomnieć, że jeszcze gdy w kwietniu, maju, czerwcu naprawdę wiele osób wchodziło w te procedury w Polsce, będąc ujawnionymi przez nas, przez ratowników humanitarnych w polskich lasach, wówczas Straż Graniczna, trzeba to przyznać, wiele tych osób kierowała do ośrodków dla cudzoziemców i w większości te wnioski były przyjmowane. Chociaż jeżeli nie było przy ludziach odnalezionych w lesie aktywistów, ratowników humanitarnych, służby odnajdywały takich ludzi, to oni byli wyrzucani nielegalnie na Białoruś. O tym w ostatnim programie mówił w rozmowie ze mną przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich robił w ostatnim czasie niezapowiedziane kontrole w placówkach Straży Granicznej, tutaj na Podlasiu. I co się okazuje? Że Straż Graniczna wyrzuca w tym momencie ludzi, którzy nawet oficjalnie proszą o to, że chcą pozostać w Polsce, że chcą prosić o ochronę międzynarodową, składają wniosek, składają te papiery i mimo wszystko, co potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, są wyrzucani z Polski. I gdy tak się człowiek zastanawia, wczoraj też, to chyba było wczoraj albo pozawczoraj, byłem gościem w Radiu Tok FM i te pytanie takie było do mnie. Często do nas się te pytania takie trafiają, no to co robić? No to po pierwsze udrożnić te konsulaty, znaczy to ja mówię, poprawcie mnie dziewczyny, jeżeli gdzieś widzicie błąd w moim rozumowaniu. Po drugie, jeżeli już mamy ten kryzys tutaj na pograniczu, a go mamy 3. rok, to gdzie są jakieś obozy przejściowe, jakieś kontenery, gdzie jest UNHCR, gdzie jest państwo, gdzie jest Czerwony Krzyż, gdzie można by było w sposób cywilizowany, humanitarny sprawdzić tych ludzi i podjąć dalsze decyzje, czy wędrują dalej do ośrodków zamkniętych, czy jeżeli nic im w państwie ich pochodzenia nie grozi, no to podlegają procesowi deportacji, ale na litość boską nie wyrzucanie ludzi do białoruskiego lasu, a my to robimy. My wywalamy, czy to zima, czy to ulewa, czy burza, czy 36 stopni w cieniu. My wywalamy tych ludzi przez bramkę w tym murze jeszcze do Polski, bo tam za tym murem cały czas jest jeszcze kawałek Polski, ale przy użyciu często gazu odpychają służby gdzieś dalej, nawet w takich miejscach, gdzie metr za taką bramką jest bagno, jest rzeka, ludzie wpadają do tej rzeki, do bagna i później są dalej w rękach białoruskich siepaczy, którzy nie mają żadnych skrupułów i żadnych zahamowań i brutalnie się zachowują w stosunku do tych ludzi. I te przejścia nie ustają. I mamy 3. rok tego kryzysu. Mieliśmy PiS, z którym właśnie poprzez krytykowanie tego, co się dzieje na granicy, walczył m.in. sam premier Donald Tusk, który się ujmował za tymi ludźmi. Mówił, że to są biedni ludzie, którym trzeba pomóc. A co, ta rodzina afgańska to nie jest biedna rodzina? Nad tą rodziną nie trzeba się pochylić? Trzeba ją wywalić, wypchnąć siłowo? To jest po prostu niewyobrażalne. A tutaj pojawił się komentarz kogoś o imieniu Kacper, mówiący, że ja jestem rosyjskim szpiegiem, tak? Czy agentem, tylko dlatego, że krytykuje polski rząd za to, że pozwala wywalać ludzi do lasu i to nawet nie do polskiego, ale do białoruskiego. A ludzi tych, którzy niosą pomoc humanitarną na pograniczu, służby prześwietlają na wszelkie możliwe sposoby. Tak, nazywacie nas szpiegami, nazywacie nas przemytnikami, złodziejami, zdrajcami, tylko dlatego, że się nie godzimy na to, by po stronie polskiej ktoś umierał z wycieńczenia, z głodu czy z chłodu.
To jest podłe, co nasze państwo, co też jako społeczeństwo w większości zaakceptowaliśmy. Brak mi słów i to rzeczywiście powoduje te emocje. Przepraszam za to, że się może tak uniosłem, ale tak jak mówił Bartek, nasz znajomy z pogranicza, że nie wiem, jak ktoś dowala górnikom, jakieś przepisy zmienia, czy jakimś innym takim służbom, no ale mówmy o górnikach. Ktoś chce zamykać kopalni. Górnicy się zbiorą ze sobą, pójdą gdzieś tam pod Sejm, podpalą te opony, zaczną się tak zachowywać dość agresywnie, walcząc o swoje prawa, wtedy są wysłuchani. Rolnicy wyjechali w sprawie zboża z Ukrainy, zostali wysłuchani. Raptem to się stało tematem. Teraz i każdy od siebie odpychał. PiS Zielony Ład tak czy inaczej chciał wprowadzać, pod tym się podpisywał, a później hej, to ktoś inny to wprowadzał. Ludzie, my jesteśmy grzeczni. My grzecznie upominamy się o prawa człowieka na pograniczu. Dlatego macie nas tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dlatego Janina Ochojska, mimo że była pewnym kandydatem w eurowyborach do tego, by powtórnie zasiąść w Europarlamencie, została nieprzyjęta na listy ani Koalicji Obywatelskiej, ani Polski 2050, tak? Bo tam chyba też takie rozmowy trwały. Tylko dlatego, że Janka mówiła, że na pograniczu dzieje się zło, że nie możemy pozwalać, by ludzie umierali. No po prostu, Janko, czy jeszcze, już to pytanie, czy widzisz nadzieję, no to chyba nie ma takiej nadziei, tak? Mówimy to jest taki też, wydaje mi się, nasz akt takiej bezsilności i rozpaczy, to, że robimy takie programy, to, że mówimy o tym, no bo nic innego nam nie pozostało. Janko, jeżeli możesz jakoś to skomentować. Chyba jest problem z połączeniem. Tak, chyba połączenie z Janką utraciliśmy. Gosiu, ta rodzina afgańska będzie po raz kolejny próbowała wejść na to przejście? Jeśli będą mieli zgodę. Ja nie wiem, bo wiesz, w wypadku tej Somalijki, ofiary zbiorowego gwałtu w Somalii ze strony bojówek islamskich, której rodzina została rozstrzelana, ona została aresztowana. I ja musiałam im otwarcie powiedzieć, że ja nie wiem, jak się skończy ich wyprawa do Urzędu Imigracji teraz, w tym momencie, bo ich na Białorusi nie powinno być. Oni dostali stempel, że opuścili Białoruś. I tak naprawdę te osoby, które są wypychane na Białoruś, są w dużo gorszej sytuacji. One wcześniej już były w dramatycznej sytuacji, ale po wypchnięciu przez Polaków, po tym jak wykorzystali tą wizę exit, oni są w dużo gorszej sytuacji. I ja nie wiem, jak to jest możliwe, że po prostu nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Bo zostawiamy tych ludzi, wypychamy ich z Polski, nie wiem, licząc, że oni się rozpłyną, że znikną, że problem zniknie, że po prostu będziemy mogli spać spokojnie, bo 2-latka i 3-latek, nie wiem, nie zaatakują nas podczas snu w tej naszej wspaniałej, białej Polsce. Ci ludzie tam walczą o życie. I nie wiem, co się z nimi stanie. Białorusini są strasznymi służbistami. I się bardzo boją. Tak? Jakby ci urzędnicy pracujący w reżimie robią wszystko tak, jak ma być. I nie powinni... Znaczy tak jak ma być zgodnie z wolą Łukaszenki. Zgodnie z białoruskim prawem. Tak. Tam wszelkie wychylenia, nawet jak ktoś chciałby mieć przejaw serca, jest ogromnym ryzykiem. I moim zdaniem szansa, że Białorusini im pozwolą ponownie wyjechać z Białorusi, jest bliska zeru. Ale wiem, że będą próbowali, no bo nie mają wyjścia. Jeżeli tego nie zrobią, to właściwie mogą wracać do Afganistanu. A my będziemy o tym informować. Dziękuję Ci, Gosiu, za nie tylko to, że poświęciłaś dzisiaj czas, by opowiedzieć o tej trudnej sytuacji, ale też za to, że cały czas pomagasz ludziom i to tam, gdzie ta pomoc tak naprawdę nie dochodzi, gdzie jest trudno wspierać ludzi po tej drugiej stronie. Dziękuję też Janinie Ochojskiej, z którą straciliśmy już połączenie, ale dziękuję za to, że też znalazła czas, by z nami porozmawiać i za to, że angażuje się o każdej porze dnia i nocy w pomoc ludziom, którzy są wykluczeni.
których przekreśliliśmy. Dzisiejszy program kończę tradycyjnie apelem do premiera Donalda Tuska. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że jesteście. Przypominam, wspierajcie Hope and Humanity Poland. To jest dwuosobowa organizacja Gosi Rycharskiej i Zosi Krasnowolskiej. Dziewczyny pomagają zdalnie też osobom tym, które utknęły po białoruskiej stronie. Bez Waszej pomocy nie mogą tego robić skutecznie. W opisie tego programu znajdziecie link do zrzutki, dzięki której właśnie ta pomoc będzie mogła docierać. Ja dziękuję moim patronom. To właśnie dzięki Wam mogę realizować takie programy. Trzymajcie się, do zobaczenia i przypominam, program kończymy apelem do premiera Donalda Tuska. Moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów.